Cześć, witaj w drugiej lekcji nauki pisma języka arabskiego. W poprzednim odcinku omówiliśmy 6 liter, czyli to był alif, ba, ta, fa, nun, ja oraz dołożyliśmy zwarcie krtaniowe. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu lub czegoś nie pamiętacie, gorąco odsyłam Was do niego. Prościej będzie Wam zrozumieć tą lekcję. Tak jak już wspomniałem, w języku arabskim mamy 28 liter. Dziś poznamy kolejne 7 z nich. Gotowi? Yalla! Bardzo często będą występowały pary liter, których szkielety będą wyglądały tak samo, a różniły się one będą między sobą tylko ilością kropek lub miejscem ich występowania. Zobaczmy sobie teraz taki tercet. Litery dżim, ha i ha. Zobaczmy sobie teraz, jak będą wyglądały ich formy. Forma początkowa, środkowa, końcowa i izolacyjna. Zaczynamy od początkowej. Środkowa. Końcowa. I izolowana. Czyli nie różnią się one tutaj, jeżeli chodzi o szkielety, natomiast różnią się kropkami. Litera dż, czyli polskie dż, litera dż, czyli polskie dż, będzie miała kropkę na dole. Litera h, czyli to takie krtaniowe h, nie ma kropki, a litera h, czyli to takie harczące h, ma kropkę, ale na górze. Dobra. Zobaczmy sobie teraz dwie pary wyrazów, dwie pary liter, które nie łączą się, czyli będą się zachowywały podobnie jak alif. Mamy literę dal i literę zal, czyli litera jak polskie dy i litera jak zal, czyli jak angielskie th, na przykład w wyrazie that. Zobaczmy sobie na szkielety. To, co mówiłem. Litery te nie łączą się, więc będą one miały tylko formę końcową i izolacyjną. Ponownie, nie różnią się one. Jedynie w czym? To kropka. Dodajemy tu w literze zal, dodajemy kropkę na górze. I ostatnia para na dzisiaj, litera Rain i litera Zain. Litera Rain, która brzmi jak troszeczkę mocniejsze polskie ra, ale możemy je również mówić tak jak polskie, nie ma to większego znaczenia. Oraz litera Zain, czyli polskie z. Zobaczmy, forma końcowa, dlatego że one również się nie łączą. Czyli forma nasza końcowa, litera Rain, będzie wyglądała tak. Ona będzie przechodziła w dół. Czyli będzie pod tym naszym poziomem pisania. I forma izolacyjna to będzie taka kreska. I litera Zain wygląda praktycznie tak samo, tylko ma kropkę na górze. Ok, zobaczmy sobie teraz na 3 przykłady stworzone z liter, tylko tych, których dzisiaj się nauczyliśmy. Mamy pierwszy wyraz. Co mamy na początku? Literę H, czyli forma początkowa litery H bez kropki. Wygląda tak. I następną literą, a zarazem ostatnią, jest litera G, która w formie końcowej wygląda tak jak tutaj. Musimy tutaj połączyć i dajemy kropkę. I co to znaczy? Hajj, czyli to jest pielgrzymka do Mekki. Dlatego, że tutaj również występuje krótka samogłoska A i tutaj podwojenie tej spółgłoski dżin, ale oczywiście w normalnym zapisie nie będziemy tego używać. Więc tak będzie wyglądał nasz wyraz hajj, stworzony z tych tutaj liter. Następnie mamy litery europejskie, transkrypcje. Zaczynamy od litery H, tej takiej krtaniowej, czyli od tej środkowej
podobnie jak tutaj. Zaczynamy. Potem mamy krótkie U. Krótkiego U nie zapisujemy, więc przechodzimy od razu do następnej litery, czyli do litery G na samej górze. A mamy po niej jeszcze jedną literę, więc musimy ją użyć w formie środkowej. I dodajemy od razu kropeczkę. Potem mamy krótkie A. Również nie zapisujemy tej samogłoski, więc co nam zostaje? Po raz kolejny litera G. Czyli teraz musimy jej użyć w formie końcowej. Pokończymy wyraz. Tak będzie to wyglądało. Hujaj, czyli argumenty. I ostatni wyraz tutaj, czyli zaczynamy od litery Z. Litera Z w formie początkowej będzie wyglądała tak samo jak w formie izolacyjnej, czyli Z. Tutaj mamy krótkie I. Krótkiego I nie zapisujemy, więc kolejną literą, którą zapiszemy, będzie R, która kończy ten wyraz. Więc będzie on wyglądał tak jak w formie tutaj izolacyjnej. Czyli nasz wyraz wygląda tak. Zr, czyli guzik. Można mówić zir, można mówić zur. Jest to guzik. Tak to wygląda. Teraz weźmy sobie przykłady również z literami, których nauczyliśmy się w ostatnim odcinku. Zaczynamy od zara. Słówko zara, czyli odwiedzać, czasownik odwiedzać. Jak go rozpoczynamy? Rozpoczynamy go od litery Z na formie początkowej, czyli tak naprawdę w formie izolacyjnej. Potem mamy długie A, czyli pamiętacie alifa, tą kreskę. Potem mamy ry, ale następną literą jest krótkie A, którego pamiętacie nie zapisujemy, więc ry będzie w formie izolowanej. I tak wygląda nasz wyraz. Zara. I pamiętacie to, o czym mówiłem, że jest pewien poziom pisania liter, pod który pewne litery właśnie wchodzą. I zobaczcie, tu jest ten nasz poziom, czyli alif zapisuje się na tym poziomie, a litera zain i raj schodzi poniżej tego poziomu. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Tym razem litera arabska. Litera H. Tak, bo mamy początkową literę H. Potem litera Jim i teraz w formie środkowej. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj zain jeszcze. I kończymy tą literą zain w formie tym razem końcowej, która się zbytnio nie różni od formy izolowanej. Ważne, żeby zjechać ją w dół. I to jest czasownik hajaza, czyli jedno z znaczeń to rezerwować. Ok, kolejny wyraz. Jiran. Jiran, czyli zaczynamy od litery jim w formie początkowej. Potem mamy długie i. Widzimy tą kreskę? Czyli to będzie długie i. Długie i wyglądało tak, z dwoma kropkami. Potem mamy ry w formie końcowej. Dlaczego końcowa? Dlatego, że się nie łączy po lewej stronie, tak? Ale mamy alifa. Czyli co musimy zrobić? Musimy tego alifa po prostu napisać rozłącznie. I potem mamy literę nun. Pamiętacie? Alif też się nie łączy. Więc nun, jako że jest ostatnią literą w wyrazie, musi być w formie izolowanej. Nie połączy się nam. Jiran, czyli sąsiedzi. I ostatni wyraz zaczynamy od litery by. Potem mamy literę zal. Tak, tutaj ta litera zal, czyli ona będzie w formie końcowej. Pamiętamy o kropce. I potem litera ry, która będzie w formie izolacyjnej. Dlatego, że to jest ostatnia litera w wyrazie i po prawej stronie ma literę, która się nie łączy. Tak. Czyli mamy bazara. Bazara znaczy siać. Na dziś to już wszystko. W kolejnym filmie kolejne 7 liter. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego materiału. I do zobaczenia w następnym filmie. Ma'as salama.